Branża gospodarki odpadami ma dzisiaj problem. To 2,5 miliona ton, które pozostają po sortowaniu. My ten problem nazywamy potencjałem. Ta technologia, którą rozwijamy, ma właśnie stanowić szansę na rozwiązanie tego problemu i produkcję energii, wysokosprawnej energii elektrycznej i cieplnej. Chcemy, ażeby to rozwiązanie stanowiło ciekawą, interesującą alternatywę dla systemowych spalarni i żeby tego typu obiekty średniej wielkości, 20-30 tysięcy ton na rok, powstawały przy sortowniach w średniej wielkości miastach, w związkach gmin, ażebyśmy byli w stanie rozwiązać ten problem systemowo w skali kraju. Kompetencje, które zbudowaliśmy dzięki projektom badawczym, eksperckim, pozwoliły nam wybudować to właśnie Centrum Badawczo-Rozwojowe Inwesteco S.A. Mamy nadzieję, że ten obiekt przyczyni się do szybkiej komercjalizacji i wdrożeń technologii zgazowania w oparciu o nową filozofię, którą rozwijamy i którą lansujemy. LIFE to najsilniejszy europejski instrument finansowy pozwalający współfinansować przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i ochrony klimatu. LIFE jest instrumentem zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską, która w każdym roku ogłasza jeden nabór wniosków, w ramach którego potencjalni beneficjenci, wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie. Nasz projekt jest efektem naboru z 2012 roku, kiedy to ponad 1200 wnioskodawców z całej Europy złożyło swoje wnioski o dofinansowanie. Tylko 12 projektów zostało dofinansowanych w Polsce, w tym inwestycja LIFE Cogeneration.pl. Komisja Europejska i program LIFE jest jednym z dwóch współfinansujących projekt. Drugim jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ten sposób mamy dwóch współfinansujących i dwie instytucje bezpośrednio kontrolujące przebieg realizacji projektu. Projekt LifeCogeneration.pl prezentuje pierwszą, kompletną, prototypową instalację do zagospodarowania energetycznego frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu zgazowania i wysokoefektywnej kogeneracji. Sercem układu jest węzeł zgazowania paliwa formowanego, pracujący w oparciu o konstrukcję komory zgazowania, spełniającą techniczne wymagania dotyczące termicznego przekształcania odpadów. Węzeł stanowi reaktor zgazowania przetwarzający paliwo formowane na gaz syntezowy. Zgazowanie jest sterowane poprzez precyzyjny dostrzyk powietrza zapewniającego stabilizację procesu. Wymiennik ciepła zapewnia odzysk energii cieplnej z syngazu. W węźle oczyszczania syngazu usuwane są niepożądane związki chemiczne oraz jego ochłodzenie. Po wstępnej separacji cząstek stałych syngaz jest poddawany procesom filtracji, oczyszczania w procesie absorpcji w stopniu umożliwiającym podanie go do spalenia w wysokosprawnej jednostce kogeneracyjnej, stanowiącej silnik wraz z generatorem elektrycznym i modułem odzysku ciepła. Oczyszczony gaz syntezowy spełnia wymagania energetycznych gazów kwalifikowanych. Czyste gazy odlotowe spełniające standardy emisyjne określone w przepisach zostają odprowadzone do atmosfery. W sposób ciągły prowadzony jest ich monitoring. Odpadami, które wchodzą do instalacji, to odpady resztkowe odpadów komunalnych, które pochodzą z sortowni. One są problematyczne i niechciane na dzień dzisiejszy. Stanowią problem ekologiczny, ale i ekonomiczny. I drugi odpad, który jest podstawą do przygotowania paliwa formowanego, to osad pościekowy z oczyszczalni ścieków. Z tych dwóch strumieni odpadów wytwarzane jest paliwo formowane, które jest przygotowywane do procesu zgazowania. Węzeł przygotowania paliwa formowanego ma duże znaczenie z punktu widzenia stabilności pracy układu zgazowania. Ważne jest, ażeby wystandaryzować to paliwo po to, aby instalacja zgazowania mogła pracować jak najbardziej stabilnie i jak najbardziej dyspozycyjnie. Stąd
w naszym układzie technologicznym, w naszej filozofii, którą proponujemy i rozwijamy, przygotowanie paliwa formowanego, czyli ta część mechaniczna obróbki odpadów jest znacząco rozbudowana po to, żeby można było jak najbardziej stabilnie prowadzić cały proces zgazowania, oczyszczania, a potem spalania paliwa gazowego. Część instalacji Live Cogeneration, którą Państwo widzicie za moimi plecami, to układ zgazowania odpadów oraz układ oczyszczania syngazu. Układ oczyszczania syngazu, tak jak Państwo macie okazję zobaczyć, to bardzo rozbudowana część instalacji ze względu na to, że potrzeba jest głębokiego oczyszczenia syngazu po to, ażeby syngaz stracił status odpadu. To nowa filozofia zagospodarowania odpadów w technologii zgazowania, którą Komisja Europejska dopuściła 6 lat temu w ramach dyrektywy IED. To, co Państwo widzicie, to właściwie serce technologii zgazowania LiveCogeneration.pl, gdzie produkując syngaz poddajemy go głębokiej obróbce puryfikacji, oczyszczania, tak ażeby syngaz stanowił już paliwo wprowadzane do układu kogeneracji, do spalania w silniku gazowym. Warto podkreślić, że nasza instalacja nie jest klasyczną spalarnią, tak jak jest to powszechnie rozumiane. W naszej instalacji wytwarzać będziemy syngaz, który będziemy bardzo mocno oczyszczać i to właśnie ten syngaz będzie spalany w silniku kogeneracyjnym. Można go porównać do zwykłego gazu ziemnego, który jest powszechnie stosowany we wszystkich piecach, zarówno w przemyśle, jak i w domach, spalany w kuchenkach gazowych. Taka instalacja może być śmiało lokalizowana w centrach miast, w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Jest ona całkowicie bezpieczna dla zdrowia i życia ludzi. Może być spokojnie lokalizowana przy zakładach, na przykład przetwarzających odpady, przy zakładach MPGK, przy oczyszczalniach ścieków. Ona nie stwarza żadnego zagrożenia dla środowiska. Ta instalacja dzięki temu, że skorzystała na zmianie przepisów i nie jest spalarnią, jest też zwolniona z szeregu bardzo restrykcyjnych uwarunkowań prawnych, na przykład z obowiązku posiadania ciągłego monitoringu, z obowiązku dopalania spalin w bardzo wysokich temperaturach, co przekłada się w rezultacie na dużo tańsze i niższe koszty eksploatacji tej instalacji, a także bardzo mocno poprawia jej efektywność energetyczną. Dzięki temu, że udało nam się zaprojektować instalację w formule niespalarni, z możliwością zwolnienia z tych wszystkich parametrów i warunków, które dotyczą klasycznych spalarni, instalacja ta jest bardzo atrakcyjna dla przyszłych potencjalnych inwestorów, ponieważ znacznie pozwoli ograniczyć koszty jej późniejszej eksploatacji. Produkujemy energię elektryczną i cieplną w układzie kogeneracyjnym z wysoką sprawnością. W ten sposób możemy mówić o wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej z paliwa gazowego. W ten sposób też możemy powiedzieć, że sprawność energetyczna układu całości instalacji Live Cogeneration jest wysoka, ponieważ produkujemy energię elektryczną o wysokiej sprawności w jednej przemianie energetycznej. Oznacza to też, że w stosunku do innych rozwiązań, do klasycznych spalarni, jesteśmy w stanie uzyskać wyższy poziom energii elektrycznej w stosunku do energii cieplnej. Ponad 30% odpadów w Polsce jest na etapie ich zagospodarowania. Ważnym elementem jest system spalania termicznego odpadów. Powstające spalarnie są w stanie przetworzyć termicznie zaledwie 1/3 tego wolumentu. Przyszłością, i to zdecydowanie mogę potwierdzić, jest możliwość realizacji inwestycji w zakresie termicznego spalania w systemie lokalnym. Tego typu instalacja, na której się znajdujemy, jest świetnym rozwiązaniem przyszłościowym, pozwalającym każdej gminie
ten problem rozwiązać. W tej formule instalacje, które się rozwijają, technologii zgazowania i produkcji syngazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, stanowią bardzo interesującą alternatywę dla budowy dużych systemowych spalarni odpadów, rusztowych między innymi oraz w piecach obrotowych. Natomiast technologię, którą my rozwijamy, na którą Komisja Europejska i Narodowy Fundusz dały dofinansowanie i zaufały nam w kontekście rozwoju, budowy tej instalacji i rozwoju tej technologii, stanowi bardzo interesujące rozwiązanie dla modelu gospodarki odpadami w Polsce, ale i w Europie. Możemy próbować z powodzeniem zaimplementować tą technologię w skali 20-30 tysięcy ton przy naszych istniejących już regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Wiemy, że mamy problem z odpadami, które zostają po sortowniach, czyli tak zwanej frakcji nadsietowej odpadów komunalnych, czyli frakcji resztkowej. Te odpady właśnie są wsadem do tej naszej instalacji, w tej nowej filozofii zagospodarowania odpadów w oparciu o technologię zgazowania. Należy wyraźnie podkreślić, iż istotą projektu LifeCogeneration.pl jest demonstracja tej technologii. W ramach projektu zaplanowaliśmy organizację 16 debat międzysektorowych w każdym z polskich województw i 3 debat zagranicznych. Ponadto organizujemy co najmniej 10 warsztatów demonstracyjnych tutaj przy prototypie. 3 duże konferencje informujące o postępach w realizacji projektu. Udział w przynajmniej 5 ważnych imprezach targowych na terenie Unii Europejskiej oraz ponad 100 publikacji w prasie branżowej i w ważnych mediach opiniotwórczych w Polsce. Działania firmy InvestEco wspaniale wpisują się w projekt realizowany przez miasto Świętochłowice pod nazwą Nowa Zgoda. To właśnie ta dzielnica Świętochłowic kiedyś była tętniącym życiem ośrodkiem przemysłowym. Kopalnia Polska, ZUT Zgoda, Huta Florian. To zakłady pracy, które dawały zatrudnienie tysiącom osób, nie tylko świętochłowiczanom, ale także osobom przyjeżdżającym do tego miasta. Teraz przyszedł czas na nowe technologie, przyszedł czas na nowe wyzwania, na nowoczesną gałąź przemysłu. Cieszę się, że zarówno miasto Świętochłowice, jak i prywatni inwestorzy myślą z duchem czasu, ale także inwestują swoje środki dzięki pomocy Unii Europejskiej. InvestEco to zespół projektantów i ekspertów w różnych dziedzinach ochrony środowiska. To dzięki ich doświadczeniu, ich kompetencji i zaangażowaniu mamy to, czym dzisiaj możemy się chwalić. Dzięki ich pracy powstał projekt LifeCogeneration.pl, który ma szansę zrewolucjonizować gospodarkę odpadami w Polsce i w Europie. Mamy świadomość, że przecieramy szlaki, że tworzymy nowe trendy w zakresie energetycznego zagospodarowania odpadów. Mamy też nadzieję, że te rozwiązania i komercjalizacja tego typu technologii przyniesie korzyść środowisku i społecznościom lokalnym, które mają problem z odpadami. I mamy też nadzieję, że przyniesie korzyść miastom, korzyść ekonomiczną, ale przede wszystkim korzyść środowiskową.